Cześć, jestem Julia Dziewiarka, barwierka, właścicielka sklepu z ręcznie barwionymi włóczkami juleczkownia.pl. Dzisiaj zapraszam Cię na drugi odcinek z serii Top 10 porad na drutach. Tak, mam kolejne 10 porad dla Was, żeby ulepszyć i ułatwić Wasze dzierganie. Zapraszam. Czasem zdarza się tak, że trzeba coś spróć, bo na przykład rękaw wyszedł nam zbyt długi. Wtedy zanim zacznie się pruć, najlepiej podebrać oczka wcześniej, jeszcze przed pruciem. Żeby ułatwić sobie to podbieranie oczek, wybierz druty nawet o 3 rozmiary mniejsze niż te, którymi dziergasz. Wtedy oczka podbierzesz szybko i sprawnie. I zaczynam podbierać sobie oczka. Cienkim drutem idzie mi szybciej i sprawniej. Kiedy już nabiorę wszystkie oczka, spokojnie mogę spróć rękaw do tego miejsca, a wszystkie oczka zatrzymają się na żyłce. Kiedy coś sprułaś lub przewijasz motek z grubszej wełny i musisz sobie poradzić palcami w zwijaniu w kulkę, żeby kulka nie wyszła ciasna i zbita, polecam Ci nawijać sobie włóczkę na palce. Taki motek co prawda traci opcję rzuć-zabij, ale dzięki temu, że motek jest elastyczny, to włókna nie niszczeją, a włóczka się nie odkształca. Potrzeba matką wynalazków, a ponieważ rynek dziewiarski ciągle się rozrasta, to producenci prześcigają się w wymyślaniu gadżetów, które mogą nam pomóc w dzierganiu oraz w ogarnianiu tego hobby. Tak na przykład powstały specjalne maty do blokowania oraz igły do blokowania, które kosztują ogromne pieniądze. Można to wszystko oczywiście zrobić budżetowo. Jeśli nie chcesz przepłacać za igły do blokowania, wybierz igły do iniekcji, które możesz kupić w aptece lub na Allegro. Za 100 igieł zapłacimy jedynie 6,30. W dodatku mamy pewność, że takie igły nam nie zardzewiają tak jak zwykłe szpileczki. A moja koleżanka podpowiedziała mi, że nie muszę kupować specjalnej maty do blokowania. Jeżeli w domu nie mam już tych puzli piankowych dziecięcych z jakimiś literkami albo zwierzakami, to bez problemu mogę zastąpić to po prostu zwykłą matą do ćwiczeń. Sprawdza się tak samo dobrze, a być może już masz to w domu i nie musisz nic kupować. Wszystkie rozumiemy, że taki precelek należy przewinąć przed dzierganiem, ponieważ nie da się z tego dziergać. Wielu producentów od razu daje nam motek gotowy do dziergania, ale tylko w teorii. Niektóre te motki są tak kiepsko zwinięte, że podczas dziergania rozwalają nam się całe i więcej czasu spędzamy na rozplątywaniu wełny zamiast na faktycznym dzierganiu. Do takich motków należą na przykład ogromne motki skarpetkowe albo motki, które są bardzo luźno zwinięte. Jestem szczęśliwą posiadaczką przewijarki, dlatego ja takie motki zwijam sobie w gniazdka. Chociaż ręczne przewinięcie włóczki zajmuje trochę czasu, uwierz mi, wolisz poświęcić czas na zrobienie takiej kulki, niż męczyć się z kołtunem. Zdarza się, że dołączamy duże guziki do naszego kardiganu, które są ciężkie. Nie zawsze dzielnina jest w stanie wytrzymać takie naprężenia. Guzik się odchyla i wygląda to nieestetycznie. Dlatego polecam Wam przy przyszywaniu guzika z drugiej strony przyszyć malutki, płaski, przeźroczysty guzik. Sprawi to, że nasz dekoracyjny guzik będzie ładnie przylegał do dzielniny i nie będzie tworzył dodatkowych naprężeń. Na rynku mamy bardzo dużo liczników rzędu, takie klikane, przekręcane, przyczepiane do magnetycznej bransoletki. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać bransoletkę z licznikiem. Jest to gadżet o bardzo prostej konstrukcji, natomiast pozwoli on Wam bezstresowo zmniejszać obwody rękawów. Już tłumaczę, jak on działa. Dziergając w okrążeniach na pewno macie znacznik wyznaczający początek okrążenia. I to może być właśnie jedno oczko tej bransoletki. To z numerkiem 1. Kiedy przedziergam całe okrążenie i znów dochodzę do markera, po prostu przekładam znacznik, przekładając go w pozycję 2. I w ten sposób liczę rzędy bezwysiłkowo. Nie muszę pamiętać, że muszę coś przekręcić albo kliknąć na koniec okrążenia. Zawsze wiem, w którym miejscu jestem. Przy nabieraniu oczek metodą Long Tail Cast On, brzmi mądrze, ale prawdopodobnie to jest po prostu ta metoda, której nauczyła Was babcia albo mama. Musimy sobie odmierzyć kawałek włóczki, żeby nabrać oczka i zdarza się to po prostu non-stop, że tej nitki zawsze jest za mało albo zostaje jeszcze 5 metrów. Moja porada jest taka. Do 100 oczek sprawdzi się metoda, gdzie bierzemy włóczkę i odmierzamy jej długość, nawijając ją po prostu luźno na drut. Kiedy doliczymy do 10 okrążeń druta, jesteśmy w stanie wyprostować tę włóczkę i stwierdzić sobie, aha, czyli tyle włóczki jest mi potrzebne na 10 oczek. Następnie odmierzam sobie tyle oczek, ile jest mi potrzebne, na przykład 70. Natomiast jeżeli mam do nabrania 500 oczek, nie ryzykowałabym, bo margines błędu jest duży. Wtedy po prostu chwyć włóczkę z jednego i z drugiego końca, zwiąż ją w pętelkę i to będzie Twój początek. W ten sposób możesz nabrać nieskończoną ilość oczek. Na koniec po prostu odcinasz jedną z tych nitek i zaczynasz dziergać tą drugą. Tak, wiem, to są 2 dodatkowe nitki do schowania, ale ile nerwów zaoszczędzonych. Korzystasz ze wzorów dziewiarskich i zawsze na koniec projektu zostaje Ci 1 albo 2 motki i zastanawiasz się dlaczego?
Polecane zużycie włóczki we wzorach już jest podane z zapasem. Żaden z projektantów wzorów nie chce dopuścić do takiej wpadki, że zaleci Ci kupienie 13 motków, a Ty potrzebujesz 15. Zawsze dają ten bezpieczny zapas. Więc jeżeli projektantka wzoru zaleca zakup 8 motków, to jeżeli nie chcesz zostać z luźnymi motkami na koniec, nie kupuj ich 10. Też tak masz? Prosta sytuacja. Mam tułów dziergany w okrążeniach, nagle muszę go podzielić na przód i tył. W tym celu muszę policzyć oczek na przykład 216. Licząc 1, 2, 3, 67, 68, 69 jest duża szansa, że się rypnę i bardzo duża szansa, że się rypnę o równe 10 oczek. Dlatego wymyślałam mój własny sposób liczenia oczek. 3, 3, 4. Uwaga, będzie liczone. Palcami prawej ręki będę przesuwała oczka w takich grupkach. 3, 3 i 4. I teraz pokażę, w jaki sposób ja to liczę. 3, 6, 10, 13, 16, 23, 26, 33, 36, 43, 46, 50. Jeśli Ci się podobało, to rozważ subskrypcję tego kanału, dlatego że mam pomysły na całe mnóstwo fajnych filmów. Mam nadzieję, że widziałaś już pierwszą część Top 10 porad na drutach. Jeśli nie, to w chwili obecnej zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Miło mi także będzie, jeśli wejdziesz na moją stronę internetową mileczkownia.pl i zobaczysz, czy któraś włóczka być może skradnie Twoje serce. Dziękuję, że Tu jesteś i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!